kładli tego prawie nieboszczyka na tych deskach i było 25 auf Arsch, 25 na tyłek. On bił po nerkach, a nie po tyłku. I ten człowiek, który tam miał te wszy, czy tam powiedzmy jedną nawet, to żaden nie przeżył. Wszyscy zostaliśmy wywiezieni do Niemiec. Pracowaliśmy raz w nocy, raz w dzień. Jak samoloty leciały, tak jak tory kolejowe były uszkodzone. Nas było około 100 osób. Byliśmy w jednym baraku i zawsze nas brali i myśmy tam naprawiali te tory. Ale jak szły te angielsko-amerykańskie samoloty, to szło ich dwa, mówili i to przez głośniki mówili Achtung, Achtung, der schwere Kampfflugzeug Richtung, uwaga, uwaga, ale wielka ilość samolotów leci w kierunku na Berlin. Nawet podawali 2, 3, a raz nawet podali 4000 sztuk naraz. I to szło godzinę, półtorej te samoloty. W międzyczasie bombardowali oczywiście. Ja miałem wtedy 19 lat, mój brat miał 30, to był mądrzejszy. No i nie pozwolił mi uciec, ja mówię, ja nie wytrzymam tutaj. I był taki kolega, 2 lata młodszy jeszcze, ale był bardzo ładny, taki w kapelusiku takim tyrolskim. No i mówi, ja mam w Berlinie siostrę, to po drodze zostaniemy w Berlinie, przenocujemy i pojedziemy dalej. Później trochę na gapę i dojechałem do Wrocławia. We Wrocławiu 2 godziny miałem czekać na następny pociąg. To poszedłem na peron, wsiadłem na stopień i usnąłem. Obudzili mnie oczywiście Niemcy, ci kolejowi. No i najpierw musiałem zapłacić to, co przespałem, a później mnie zabrali do kryminalnej policji. To była noc, 12 może, a później do Gestapo, bo tam też było Gestapo. Był mały taki, może metr na metr, także nie mogłem klęknąć czy siąść, tylko musiałem wstać w nocy. No a rano zabrali mnie do więzienia. To więzienie jest do dzisiaj, tam we Wrocławiu. A za kilka dni zabrali mnie tam z powrotem do Gestapo na rozprawę sądową. Wszedł jeden wysoki mężczyzna i 2 kobiety, które były sekretarkami. On mówił zupełnie czysto po polsku, a nie po śląsku. Mówi, dlaczego uciekałem, gdzie byłem, z kim, w jaki sposób i tak dalej. Jak kupowałem bilety i o wszystko mnie pytał. Potem wyszli, stanęliśmy, mnie pilnowało 2 tych SS-manów. No i po kilkunastu minutach wrócili z powrotem i odczytali mi wyrok. Za dobrowolne opuszczenie pracy dostaje się do obozu koncentracyjnego, jako żeś dobrze podpisał, zrozumiał, podpisz. No i niestety podpisałem i koniec. No. Po kilku dniach, może po 5 dniach, może po tygodniu, jak już nas było więcej, podjechała ta suka tak zwana, no, to znaczy ten samochód taki więzienny. Załadowali nas i podjechaliśmy do Gross-Rosen. W Gross-Rosen dostałem numer 03941. To był taki oddział w Gross-Rosen dla młodocianych. Arbeitererziehungslager, obóz młodzieżowo-wychowawczy. W pierwszy dzień to było tak, że najpierw ogolili mnie, później wykąpali, ale raz puścili gorącą wodę, potem zimną, zaczęli się śmiać, bo to wszystko
byli ci, którzy byli tam na funkcjach. Czy to byli Polacy, czy to byli Ukraińcy, czy Rosjanie, ale oni się bawili. No i później po śniegu, bo już był 3 listopad, ale był śnieg, trzeba było nago potem się przejść do następnego baraku. Tam dostaliśmy ubrania więzienne, no, znaczy obozowe, te pasiaki. No i z płótna numer obozowy 03941. No i igłę i nitkę. No i niestety ja nie potrafiłem tego zrobić. Nie potrafiłem przyszyć, bo nigdy nie miałem, nigdy nic nie szyłem. No i tu już dostałem pierwszego fangę w brzuch, jak się to mówiło, tam u nas w obozie. No i stamtąd zabrali mnie właśnie do tego młodzieżowego. Tam byłem przez 6 tygodni. Najwięcej właśnie tam umierało, bo przed 4 trzeba było za 15 wstać. 2 godziny stać na polu po ciemku. W poniedziałek już nie pamiętam co było. We wtorek była łaźnia, trzeba było iść. W środę było ogolenie i golenie paska takiego 3-centymetrowego przez środek, a w czwartek było Leutesuchen, tak zwane, szukanie wszy. Więc trzeba było się rozebrać do naga, otwierali okna, oczywiście pan blokowy czy sztubowy był Polak, czy nawet pisarz, to byli na funkcji, mieli futra, to było im ciepło, a nam otworzyli i trzeba było światła i przy światłach trzeba było zdjąć, rozebrać się oczywiście i szukać w tych niezbyt czystych kalesonach i w koszuli. I to trwało z godzinę. Siedziało kilku mężczyzn młodych, którzy mieli duże lampy. To byli ci właśnie Leutesucherzy, ci, którzy poszukiwali tych wszy. I jak któryś znalazł, mówi: jest, panie blokowy, panie sztabowy, jest. I wtedy przynosili drewnianą, tak jakby powiedzmy tapczan, z tym, że drewniany z drzewa i trochę krzywy. Kładli tego prawie nieboszczyka na tych deskach i było 25 auf Arsch, 25 na tyłek, przepraszam. No, oczywiście nikt nie wytrzymał i trzeba było liczyć po niemiecku. Ein, zwei, a wszyscy patrzyliśmy na to, a było nas może 80 w tym baraku. No i jeden, pamiętam, tylko doliczył do 12, 12 i przewrócił się. W ogóle to do 6, do 7, bo on zamiast bić ten sztubowy, pan Władek, Herr Władek, to on bił po nerkach, a nie po tyłku. I ten człowiek, który tam miał te wszy, czy tam powiedzmy jedną nawet, to żaden nie przeżył. Więc zabierali go z powrotem pod wodę zimną, wytrzeźwiał od razu, od ręki, prowadzili, kładli, uderzył 2 razy i wystarczyło. I przewrócił się i stamtąd brali na tak zwany rewir. To był jeden barak, w którym byli chorzy. Tak to wyglądało, że tylko leczyli 48 godzin, 2 dni. Jeśli nie wytrzymał te 48 godzin, nie wyzdrowiał, a nikt nie wyzdrowiał, to dostawał szprycę i więźniowie, którzy byli właśnie z tego naszego bloku, tam pracowali, wynosili tych nieboszczyków pod krematorium i na tym się skończyło. I w ten sposób to każdego tygodnia przez 6 tygodni zginęło tych 6 w ten sposób, w ten najgorszy sposób, nie mówiąc już o tych, którzy normalnie byli bici, między innymi ja również.
i nie wytrzymywali tego. I po 6 tygodniach przenieśli mnie na blok numer 7, a to był przedtem blok 22. Był taki wypadek jeden, że z naszego bloku jeden pracował w kuchni i tam niedaleko był las tego właśnie Grossrosen, tego obozu i w tym tam rżnęli drzewo i to było na opał do kuchni, do tego. No i ten w tym lesie uciekł. Zdawało mu się, że ucieknie. Tymczasem ten las był bardzo mały i ci SS-mani zaraz zauważyli i zastrzelili go na miejscu. Nawet nie tego, no zastrzelili, koniec. A my całą noc stali na baczność na tym Apelplacu i nie wiedzieliśmy co i jak. I potem się okazuje, że następnego rana, to znaczy rano, przywieźli tego już zabitego. Szubienicę przesunęli na plac apelowy, powiesili go tam jeszcze i właśnie wytłumaczyli nam, że jeśli komuś będzie jeszcze chciało się uciekać, to w ten sposób może zginąć.